Ostatnio do chronologii podchodziłem bardzo bezpiecznie, bez żadnych konkretów, wszystko opierałem o 5 urodzin Davida, dzisiaj wchodzimy głębiej. Według teaserów, sekret Mimika ma dziać się w 1979 i gra nam to potwierdza dokumentami w ciężarówce Arnolda. Tu akurat data jest wygodnie zakryta, ale gdzie indziej widzimy 7 września 1979. Tego dnia Arnold przyjechał do fabryki. Pracę zaczął po północy, więc to pewnie już jest 8 września, sobota. Ale idziemy dalej. Z maili dowiadujemy się, że David urodził się 6 grudnia, a te ostatnie urodziny, na których zmarł, to sobota, 6 grudnia. Jeśli mamy datę i dzień tygodnia, to możemy ustalić konkretny rok. W 1979 6 grudnia to czwartek, więc się nie zgadza. Podobnie 78, 77, 76, ale to mógł być 1975. To mógł też być 1969, ale raczej tak daleko nie powinniśmy się cofać. 75. Mogło się wydawać, że całe backstory wydarzyło się na przestrzeni kilku miesięcy. David umarł, powstał M2, Edwin zaatakował M2, M2 się odwdzięczył, ale to wydarzyło się na przestrzeni 4 lat. A to oznacza, że projekt Fazbear istniał co najmniej 7. Co więcej, jest teoria, że David zginął na swoich 6 urodzinach z powodu tego osiągnięcia ze zniszczonym tortem z 6 świeczkami. Jest też rysunek z 4 urodzin chłopca i niektórzy uważają, że ten dzień David obchodził tylko z M1, bez ojca. Jeśli to prawda, to David urodził się w 69, a Fiona zmarła w 72. To brzmi trochę naciąganie, ale to pokazuje, jak szeroki i ciekawy jest timeline sekretu Mimika. Jest tutaj masa fajnych możliwości. Dla wygody na odcinku będę trzymał się 5 urodzin. Drugi temat gry to Fazbear Entertainment. Dzisiejszym sekretem Mimika będzie brak Mimika, a właśnie relacja Edwina z Fazbearem. Wczesna historia Fazbear Entertainment, sekrety Edwina. Ten temat jest bardzo szeroki, bo gra odnosi się i rozwija masę szczegółów, które istniały od lat, ale wcześniej były nieistotne. Chica's Party World. Ta nazwa pojawiła się jeden raz w kodzie źródłowym Scott Games w 2016 roku podczas teaserów Sister Location i nigdy nie zostało to wyjaśnione aż do dzisiaj. Ale chcę tu zaznaczyć, sekret Mimika nie zmienia starej fabuły, bo tu trzeba rozróżnić świat stworzony przez Scotta, a historię napisaną w tym świecie. Teraz mamy dwie różne historie obok siebie. No i Mimik będzie rozwijał ten świat, bo ma do tego prawo. Będzie dawał nowe odpowiedzi, będzie rozwijał wątki, będzie obalał nasze teorie, ale tylko na temat backstory serii. Jak do tej pory, stara fabuła jest nienaruszona. Będę do tego tematu jeszcze wracał. Czego nowego dowiedzieliśmy się o Fazbear Entertainment? Tego, że już w latach 70. to była wielka i silna firma. Z FNAF 4 wiemy, że Fredbear's istniało w 1983 i tyle. Kiedy powstało? Jak wielkie było? Nigdy tego nie wiedzieliśmy, a teorie mocno opierały się o trylogię książek, gdzie William i Henry we dwójkę zbudowali małą rodzinną jadalnię i tyle. Tego w grach nigdy nie było. W książkach nie było też wielkiego Fazbear Entertainment, więc nic dziwnego, że te dwa światy różnią się od siebie. Sekret Mimika opowiada historię złej megakorporacji. No i jak gra wyjaśnia, ta firma od początku była moralnie martwa. Już teraz wyzyskują pracowników, ale też oszukują i rozkradają współpracujące firmy. No i to nie jest wielkie zaskoczenie, bo we FNAF 3 wiedzieliśmy, że jak bardzo nie cofniemy się w przeszłość, zatrzaskowe stroje już istnieją i Fungi mówi pracownikom, że jak już mają się wykrwawiać, to niech to robią gdzie indziej. Nigdy nie było tutaj małej, przyjaznej jadalni Henry'ego z książek, a teraz ta zła firma ma ogromny wpływ na fabułę nowych gier. Ta marka istnieje od lat 70., a pewnie nawet wcześniej, bo już od Security Breach wiemy, że jadalnia nie była ich pierwszym biznesem. Mamy dużo starsze plakaty tzw. Fredbear's Signing Show, co najwyraźniej jest teatrem z maskotkami, gdzie śpiewał Freddy. W tamtych czasach pewnie nie było robotów ani strojów zatrzaskowych, a używali tradycyjnych kostiumów. Mamy też płytę znajdźkę, która wyjaśnia, że Edwin z rodziną uwielbiali to miejsce. Nowa fabuła sugeruje też, że podobnie mogło być z Fredbear's Family Diner. Bonnie przypomina Glitch Trapa i wydaje mi się, że nie bez powodu. Fredbear's też mogło oryginalnie korzystać z kostiumów. Ja miałem nadzieję, że w grze zobaczymy kostium Glitch Trapa gdzieś w fabryce. Niestety się nie udało, ale wciąż uważam, że rzeczy się łączą. Pokazują nam czasy przed robotami. I do tego też jeszcze wrócimy. Więc widzicie, jak Scott teraz poważnie rozwija tą część timeline. Widzimy, jak firma działała w latach 70., jakie inne lokacje istniały. To Scott teraz zarysował, a tego jest w grze więcej. No i stare gry się z tym nie kłócą. Stare gry nie wychodziły ani trochę przed rok 83 i nigdy nie sugerowały też, że coś takiego nie miało prawa istnieć. Ciekawe, co jeszcze dostaniemy na temat początków firmy.
Ta gra porusza następny ogromny temat: stworzenie pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Tu nigdy fabuły nie było, postawili pizzerię i tyle, koniec. Trylogia mówiła, że pizzeria powstała po zamknięciu Fredbear's. Gry sugerują raczej, że to były siostrzane lokacje. A teraz Secret Mimica rozwija tutaj całą nową, szeroką narrację i tu nie chodzi tylko o prototypy w piwnicy, bo gra opowiada o maskotkach z osobna. Edwin Murray został wkręcony w wielki projekt Fazbear. Wiemy, że wszystko zaczęło się jeszcze za życia Fiony. Mówi o tym projekcie na jednym nagraniu i pracowało też nad designami do pizzerii. Na naszym timeline to musiało zacząć się jeszcze przed 73. To ogromny projekt, który wciąż będzie w pracach w 79, a pizzeria powstanie dopiero w 83 według fast tokenów z Help Wanted. Tyle informacji mamy. Cały sektor Research and Development zmienił się w prototypową pizzerię Freddy's. Pytanie. Kto stworzył zespół Freddy'ego? Henry, wiemy to od FFPS-a, to on stworzył roboty, które później uwięziły w sobie ofiarę Aftona. Ale Secret Mimica wydaje się twierdzić inaczej. Edwin stworzył wszystko, a Fazbear mu to ukradł. Wydaje się sprzeczne z tym, co wiemy, ale to nie jest takie proste. Przede wszystkim to była współpraca. Wyraźnie widać, że Edwin nie dostał wolnej ręki, dostał dużo obowiązków. Tylko tyle. Wciąż musiał się tłumaczyć. Były poprawki, zmiany, zatwierdzanie projektów. Edwin mówi, że przysłali mu nowe designy, a więc to nie on wszystko stworzył. Robił to, co mu kazali. Możliwe, że Henry go nadzorował. A co więcej, fabryka spłonie i tych akurat maszyn nikt nie użyje. Fazbear będzie musiało zbudować je później jeszcze raz. A to idzie jeszcze trochę głębiej, bo Edwin stworzył klasyki, a nie Wydready, co może trochę rzeczy uprościć. Może Henry stworzył swój design do pizzerii w 83. Wiemy, że wysłali Edwinowi inne, creepy designy i mogło być tak, że klasyki spłonęły, designy poszły do szafy i słuch po nich zaginął aż do FNAF 1. Takie rozwiązanie tworzy fajną fabułę dookoła maszyn. Jest osobno design Henry'ego i design Murray'ów. Ale jest też inna możliwość. Już od Into the Pit, a nawet wcześniej, istniała teoria, że Wydready nigdy nie były w użyciu. To zawsze były klasyki, a Wydready to był tylko wypadek przy pracy. Firma próbowała stare roboty ulepszyć do FNAF 2, wpakować w niej nową technologię, dlatego uważa się, że to był powód zmiany designu. Teoria retrofit. Ta teoria zbiera popularność, bo FNAF często pokazuje klasyki w miejscu, w którym powinny być Wydready. I ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale są dwie różne możliwości. A temat w ogóle prosty nie jest, bo Scott nas tu troluje. Pokazuje klasyki jako oryginalny design z lat 70., ale zaraz tworzy coś sekretnego, alternatywnego, czego nie widzimy. Teoria retrofit zakłada, że te pliki to po prostu klasyki, ale czemu to wszystko jest takie ukryte? Żebyśmy niczego nie byli pewni. Może Steel zrobi inną grę, która dzieje się w 1983 i wtedy się dowiemy. Ale zauważcie, że w obu tych przypadkach to Henry stworzył roboty do pierwszej pizzerii. Albo na własną rękę stworzył Wydready, albo klasyki to ten nowy creepy design, który dostał Edwin. Tak czy inaczej, to projekt Henry'ego. Ale uważam, że projekt Fazbear reprezentuje coś więcej. Tutaj Freddy's nie jest zwykłym, następnym, pierwszym, lepszym biznesem napisanym na szybko na kolanie. Secret Mimica sugeruje, że to był wielki kolab różnych firm i ich maskotek. Freddy i Bonnie należeli do Fazbeara, ale Foxy i Chica mają w tej grze zupełnie inne backstory. Foxy wygląda jak dzieło Edwina, bo jest częścią jego projektów. Wszystko, co jest widoczne dla klientów, jest dostępne na sprzedaż. Dlatego cudze maskotki pojawiają się co najwyżej na plakatach i w częściach fabryki, do których klienci dostępu nie mają. Edwin nie reklamuje się Fredbearem, bo do niego nie należy. A Foxy jest częścią jego automatycznego teatru. Murray stworzył całą piracką załogę, której częścią jest Foxy, Roxy, parę innych kukiełek, a także zatrzaskowy strój kapitana. To wszystko jest przedstawione tak, jakby należało do MCM. Tymczasem Chica powstała na zlecenie dla Chica's Party World, które jest opatrzone copyrightem Chica's Restaurants, a więc to też jest coś innego niż Fazbear Entertainment czy Afton Robotics. Ale okazuje się, że ich maskotka wkrótce trafi do zespołu Freddy'ego. Tak samo Foxy do niego trafi. Dlatego uważam, że to był ich wspólny projekt. Wielkie łączone uniwersum maskotek pod skrzydłami Fazbear Entertainment. Może przesadzam, bo może Fazbear po prostu wykupił konkurencję, przyjął ich postacie, użył ich w pizzerii, żadnego kolabu. No i żadnego wymyślania. Ja tu zacząłem trochę wymyślać, bo Edwin dał im Foxy'ego. Nie wydaje mi się, żeby po prostu zbudował tu postać, którą mu zabrali i nie skomentował tego, kiedy dostał nowe designy. Projekt Fazbear to jest współpraca Fazend z MCM, więc nie jest dziwne doszukiwać się takiego wyjaśnienia tej postaci. I podobnie to mogło być z Chicą.
To byłoby zupełnie nowe znaczenie tej pizzerii. W tamtych czasach Fredbear's Family Diner miało dużą konkurencję i przyjaźnie wyciągnęło do nich dłoń, żeby zrobić coś razem. I to wszystko reprezentuje pizzeria Freddy'ego. To nie jest normalna, nudna pizzeria jak wszystkie inne. Maskot miał inny pomysł. Każda maskotka dostała teraz swoje własne backstory. Swoją firmę, z której pochodzi. Foxy z MCM, Chica z Chica's Restaurants. Ale wiemy, jak ten kolab się skończył. Edwin stracił wszystko. Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się między Fazbearem a Chicą, więc to tylko moja teoria. Wiemy tyle, że restauracja dobrze sobie radziła aż do 75, a potem nagle Fazbear ma prawa do postaci, a co więcej, Afton ma w szafie rzeczy związane z Chica's Party World podczas Sister Location. Możemy tylko zgadywać, co się stało. Ja uważam, że to będzie coś bardzo podobnego do sytuacji Edwina, w której Fazbear współpracował z nimi, sabotował ich, potem ich wykupił. Ten przyjazny gest w stronę konkurencji okazał się pułapką. Tak to rozumiem. Pizzeria Freddy'ego powstała po trupach konkurencji, bo Murray Cole i Chica's Restaurants już nie istnieją w 83. Zostali oskubani z prawd w swoich postaci. No i kostiumowy dwór zbankrutował. Murray istnieje w tej historii, żeby pokazać designerów pizzerii, osoby, które włożyły kawałek siebie we Freddy's. Pokazuje też silną firmę z lat 70., która została pożarta przez Fazbear Entertainment. Ojciec by na to nie pozwolił, dlatego Afton czekał, aż Edwin przejmie ten biznes. Pytanie, kim jest Henry w tym wszystkim? Złoczyńcą, który razem z Aftonem zniszczył Edwina? Zmanipulowaną ofiarą, która była nieświadoma całego planu? A może po prostu słabym człowiekiem, który nic z tym nie mógł zrobić? Sekret Mimika tego nie wyjaśnia. Widzimy perspektywę Edwina, który jest wściekły na ich obu. Wiemy, że Henry odpowiadał za zmiany projektów, które przedłużały pracę i doprowadziły MCM do bankructwa. To jedno źle za nim świadczy. Ale czy Henry miał świadomość tego, co się dzieje, to nie wiemy. Gra takiej perspektywy w ogóle nie porusza. Nie da się niczego udowodnić, ale dyskutować można, bo to bardzo ciekawy i skomplikowany temat. Od dawna istnieją różne negatywne interpretacje Henryka i one teraz znowu wychodzą. Henry często jest traktowany jako twarz Freddy's. W FFPS może mieć dobre intencje, ale nie ma skrupułów wobec nas, a więc mógł mieć umyślny wkład w zniszczenie MCM. Ale dziedzictwo Murraya nie kończy się na pizzerii. Scott połączył to z fabułą jeszcze mocniej. Na przykład dowiadujemy się, że kiedy firma zaczęła się rozpadać, niektórzy pracownicy zaczęli rozkradać designy Fiona na lewo i prawo, żeby je potem sprzedawać na własną rękę. Takim pracownikiem był Stan, którego znamy z jednego katalogu FFPS. Edwin stworzył Candy Cadetta, bo pojawia się na plakatach w fabryce, no i Stan też ma Candy Cadetta. Stan stworzył Mediocre Melodies, używając maskotek MCM. Więcej postaci Edwina pojawia się w innych katalogach. Dostaliśmy więc nową fabułę dla losowych firm z FFPS. A jeszcze większą spuścizną Murrayów jest ich dom, w którym jest jeden bardzo znajomy pokój. David mieszkał w sypialni z FNAF 4. Nie do końca. W minigierce, w gameplayu wygląda to trochę inaczej, ale podobieństwa są wyraźne. Nawet zabawki są takie same. Afton zbudował FNAF 4 na bazie tego pokoju i nawet zabrał te zabawki. Dlatego uważa się, że Afton z rodzinką po prostu się tutaj wprowadzili. Przejął fabrykę, przejął dom Edwina i wziął go dla siebie. To prowadzi nas dalej, bo koło domu Aftona jest Fredbear's Family Diner, a więc na ruinach fabryki Edwina. Sister Location to piwnica fabryki. Całe R&D zostało zmienione w lokację Circus Babies. Taka teoria. Ja wam mogę nawet powiedzieć, gdzie jest winda z SL, bo w fabryce jest sporo szarych, nudnych, kwadratowych wind, ale jest też winda pożegnalna. Okrągła, powolna, jedzie bardzo głęboko pod ziemię, prosto do R&D. Strasznie ciekawie się to wszystko ze sobą łączy. Szalonych implikacji jest jeszcze więcej, ale chcę wyjaśnić, że nic z tych rzeczy nie zmienia starej fabuły. Znowu, FNAF 4 opowiada historię Bite Victima i nieważne skąd oni ten dom mają, czy Afton go kupił, zbudował, dostał od rodziców, znaczenie FNAF 4 się nie zmieniło. Sekret Mimika połączył i rozwinął dużo wątków. Ta gra zmienia backstory całego świata FNAF. Odpowiada na pytania, które nigdy nie zostały zadane. Tylko tyle. Dom Aftonów to jest tylko ukradziony dom Murrayów. Scott szanuje i Scott nie zmienia starej fabuły. Wracając, Fredbear's istniało przed pożarem fabryki, a więc jeśli Fredbear's zbudowano na jej ruinach, to nagle mamy dwie jadalnie. Uważam, że istniała oryginalna kostiumowa jadalnia z lat 70., o tym mówią plakaty, ale istniało też nowe Fredbear's z zaczaskowymi strojami w latach 80.
to wciąż starej fabuły nie zmienia, a nawet pomaga ją utrzymać bez zmian, bo Scott mógł wziąć i rozciągnąć jadalnię, którą dobrze znamy daleko w przeszłość, dużo więcej do niej dodać, zmienić to, jak ją rozumiemy, ale tego nie zrobił. Stworzył inne Fredbearsy przed FNAF 4 i to one będą miały tą całą nową fabułę. Mamy też dużo implikacji, które idą w przyszłość, bo ta jedna działka staje się kluczowym miejscem w całej nowej fabule. Mamy dużo powodów wierzyć, że to tutaj powstał Pizzaplex, że kiedy Cassie uciekała przed Mimikiem, to ona biegała po fabryce Edwina, stąd jego kostiumy tutaj, stąd winda, która designem jest bardzo Edwinowa, stąd kamera, która patrzyła się Cassie prosto w oczy, kiedy zrzucała windę w dół. To są wielkie implikacje na temat nowej fabuły i Security Breach. Wszystko wraca do Edwina. Ale pod Pizzaplexem znajduje się Freddy Fazbear's Pizza Place, a to oznacza, że FFPS powstał w odnowionym Fredbear's Family Diner na tej samej działce. Dlatego chronologia wygląda tak. Murray senior zbudował MCM, Edwin przejął fabrykę, fabryka spłonęła, na jej ruinach Afton postawił nową jadalnię Fredbeara, a w piwnicy trzymał Funtime. Tutaj umiera Bite Victim, a jeżeli łączyć wątki z FFPS-em, to Charlie też tutaj umiera. Ponad 30 lat później Henry tworzy tutaj pułapkę, a potem wszyscy płoną w wielkim pożarze. Ale Fazbear Entertainment przetrwało, Pizza Place zapadło się pod ziemię, a na tym osuwisku powstał Mega Pizzaplex. Jedna działka, a tak dużo wydarzeń. I w ten sposób dziedzictwo Edwina trafia do Pizzaplexa. My to już wcześniej wiedzieliśmy, bo Stavboty to jest jego design, Glamrocki operują na jego technologii Mimika, Mimik też tutaj jest, DJ Music Man tutaj jest, Helpy tutaj jest, FuzzWrench to jest nowy Data Diver, Daycare Attendant to jest kontynuacja Sleepy Moona, a także dużo symbolizmów w stronę moon.exe. Nowa fabuła od początku zmierza do Mimika i do jego twórcy Edwina Murraya. No, strasznie się ten temat rozkręcił i teraz możemy złożyć sobie bardzo konkretną chronologię wydarzeń. Ja, który właśnie mówię do mikrofonu, jeszcze nie wiem, jak będzie się męczył ja, montujący to wszystko, bo zamierzam tą chronologię przedstawić i tutaj jest bardzo dużo rzeczy do umieszczenia na ekranie. Oto Fazbear Entertainment. Wszystkie zmiany i wszystkie nowe implikacje, które poznaliśmy w sekrecie Mimika, jak do tej pory. Teraz Scott próbuje nadać temu wszystkiemu bardzo konkretny świat. I ja nie wiem, czego dalej się spodziewać. Steelwool stworzył Fredbear's Signing Show. Wciąż nie zobaczyliśmy prawdziwego strój Glitch Trapa. Chcę zobaczyć Fall Fest w jakimkolwiek wydaniu. Fiona zginęła na Fall Fest 72 lub 73, ale ja liczę na Fall Fest 83. Który będzie kontynuacją sekretu Mimika, pokaże pokonanie tego robota, a może po drodze zobaczymy designy użyte w pierwszym Freddy's. A to wszystko, co teraz powiedziałem, będzie miało znaczenie w następnym filmie, bo teraz przechodzimy do rzeczy paranormalnych. Musimy wyciągnąć białego tygrysa z szafy, spojrzeć w gwiazdy, a potem zastanowić się, co to wszystko oznacza dla Pizzaplexa. Jeżeli fabryka Edwina tutaj leży pod ziemią, to wszystkie duchy i wszystkie inne paranormalne rzeczy też. Będę się z tym tematem mocno męczył, bo jest bardzo szeroki. Czekajcie. Na dzisiaj dziękuję wam za oglądanie. Do następnego.